Dzień dobry, nazywam się Robert Jarema, a to jest Męskie Zdrowie według Jaremy. Dzisiaj porozmawiamy o trudnym temacie diety ketogenicznej. Co myślisz o diecie ketogenicznej? Wiesz co, to jest trudny temat tak naprawdę. Jak każdy dietetyk powinnam odpowiedzieć, że to zależy, dlatego że faktycznie są wskazania, kiedy ta dieta jest super i możemy ją bardzo dobrze wykorzystać, natomiast są momenty, kiedy możemy sobie zrobić nią dużo krzywdy. Jeżeli to jest tak, wiesz, trochę z łapanki, bo coś usłyszeliśmy w internecie, to wtedy jestem na nie. Zacznijmy od tego w ogóle, czym ta dieta ketogeniczna jest. Tak jest. Bo przede wszystkim jest to dieta niskowęglowodanowa, tak naprawdę bardzo niskowęglowodanowa. To jest bardzo ważne, że nie chodzi o to, żeby jeść tłuszczu, tylko jeść mniej węglowodanów. Tak, tutaj zjeżdżamy faktycznie do bardzo niskich wartości węglowodanów i to jest tak, że w tym początkowym stadium to jest nawet rzędu 20 gramów węglowodanów dziennie, co jest bardzo mało, potem około 50 gramów i potem faktycznie jest to dieta wysokotłuszczowa, ale podstawą jest to, że to jest dieta bardzo niskowęglowodanowa. Sposobów na to, że proszę z dnia na dzień schodzimy z węglowodanów, wchodzimy w ketozę, to jakby mamy dużo, natomiast pamiętajmy, że jest to na tyle jakby konkretna dieta i na tyle jej skutki uboczne mogą być negatywne, że musimy zrobić to bardzo mądrze. Więc w zasadzie pierwsze co, to umawiamy się do fenomenalnego lekarza albo do dietetyka, który się na tym zna. Robimy sobie przegląd techniczny, czyli bardzo dokładne badania. Jeżeli chcemy przełożyć ten bardzo specyficzny sposób żywienia do naszych warunków dnia codziennego, też nie możemy zapominać o tym, że to musi być coś, co powinniśmy monitorować. Czyli nawet jeżeli wydaje nam się, że kolega super schudł na tej diecie keto, to po pierwsze, jeżeli nie chcemy mieć potem problemów zdrowotnych, nie chcemy mieć efektu jojo, to zróbmy to z głową, zaczynając właśnie od tych badań, ale też monitorując się przez cały czas. Chcemy, żeby faktycznie do szerszego społeczeństwa trafiała taka informacja, że jednak dieta ketogeniczna jest dietą, która jest bardzo trudna do prowadzenia na co dzień. Jest to dieta zbyt wymagająca, natomiast są lżejsze jej odmiany. Po pierwsze takie jak green keto, czyli również wchodzimy w ketozę, ale nie bazując na produktach odzwierzęcych aż tak mocno. Witam w kolejnym odcinku Męskie Zdrowie według Jaremy, a dzisiaj porozmawiamy o trudnym temacie diety ketogenicznej. Dowiecie się w odcinku, kto powinien na tą dietę wejść, kto nie powinien, jakie badania powinniśmy robić, na co zwrócić uwagę i co robić, kiedy z takiej diety będziemy rezygnować. Naszym gościem dzisiaj jest Wanda Baltaza, doktor nauk o zdrowiu, doktor nauk medycznych, dietetyk kliniczny, wykładowca akademicki, Head of Longevity Nutrition Department w Longevity Center. Dziękuję bardzo, że przyszłaś. Wiem, że jesteś bardzo zajęta. Także... Robercie, dla Ciebie wszystko. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zadać Ci pierwsze pytanie. Co myślisz o diecie ketogenicznej? Wiesz co, to jest trudny temat tak naprawdę. Jak każdy dietetyk powinnam odpowiedzieć, że to zależy, dlatego że faktycznie są wskazania, kiedy ta dieta jest super i możemy ją bardzo dobrze wykorzystać, natomiast są momenty, kiedy możemy sobie zrobić nią dużo krzywdy. Więc w zasadzie, jeżeli to jest mądre podejście i ktoś nas fajnie prowadzi za rękę, super, albo jesteśmy bardzo świadomi. Natomiast jeżeli to jest tak, wiesz, trochę z łapanki, bo coś usłyszeliśmy w internecie, co zwykle jednak tak bywa? Niestety, to wtedy jestem na nie. Powiedz mi, co możemy skorzystać, na czym możemy skorzystać wchodząc na dietę ketogeniczną? Czy wiesz, zacznijmy od tego w ogóle, czym ta dieta ketogeniczna jest. Tak jest. Bo przede wszystkim jest to dieta, czasami mylnie ją rozumiemy, więc tutaj zależy mi na tej definicji. Jest to dieta niskowęglowodanowa, tak naprawdę bardzo niskowęglowodanowa. To jest bardzo ważne, że nie chodzi o to, żeby jeść tłuszczu, tylko jeść mniej węglowodanów. Tak, tutaj zjeżdżamy faktycznie do bardzo niskich wartości węglowodanów i to jest tak, że w tym początkowym stadium to jest nawet rzędu 20 gramów węglowodanów dziennie, co jest bardzo mało, potem około 50 gramów i potem faktycznie jest to dieta wysokotłuszczowa. Natomiast jeżeli chodzi o ilość białka w tej diecie, to często to białko jest albo na takim normalnym zapotrzebowaniu jak w każdej innej diecie. Czasami jest ciut więcej, jak ktoś bardzo myśli sobie, że coś tam chce rozbudować, to sobie dorzuca więcej, ale źle się zazwyczaj wtedy czujemy i często też białko jest obniżone, więc tak naprawdę tutaj faktycznie tego tłuszczu mamy więcej, ale podstawą jest to, że to jest dieta bardzo niskowęglowodanowa. Będziemy rozmawiać jeszcze o białku przy sporcie. Tak naprawdę oczywiście. Co robić, żeby przybrać na masie mięśniowej, ale to za chwilę. A więc wiemy o tym, że ta dieta polega na tym, aby było jak najmniej węglowodanów. Jak wchodzimy w tą dietę? Wiesz co, bo to też jest jeden z ważnych tematów. Czy tutaj w ogóle jakby tematów wchodzenia w to jest bardzo dużo, natomiast myślę, że zanim jakby przejdziemy do tego, jak w ogóle w to wchodzimy, to myślę, że musimy sobie też powiedzieć o tym, jak mądrze w ogóle sobie zaplanować to wejście. Bo wiesz, sposobów na to, że proszę z dnia na dzień schodzimy z węglowodanów, wchodzimy w ketozę, to jakby mamy dużo, natomiast pamiętajmy, że jest to na tyle jakby konkretna dieta i na tyle jej skutki uboczne mogą być negatywne, że musimy zrobić to bardzo mądrze. Więc w zasadzie pierwsze co, to umawiamy się do fenomenalnego lekarza albo do dietetyka,
dietetyka, który się na tym zna, bo nie wszyscy się specjalizują w dietach ketogenicznych. Przygotowujemy sobie razem z naszym lekarzem prowadzącym albo dietetykiem przegląd techniczny. Ja bym to podkreślił. Naprawdę wchodzenie w dietę ketogeniczną nie jest łatwe i pamiętajmy o tym, że zapytać specjalistę, który zna się, co także nie jest częste, na diecie ketogenicznej jest bardzo ważne. Dokładnie. Czy to będzie dietetyk, czy to będzie lekarz. Szukajmy osoby, która ma doświadczenie. Która ma doświadczenie, która ma kompetencje i faktycznie już coś tam robi. Robimy sobie przegląd techniczny, czyli bardzo dokładne badania, co myślę, że akurat tutaj mnie poprze, żebyśmy sprawdzili, w jakim stanie jest nasz organizm, jak wyglądają kwestie naszego metabolizmu, naszego działania hormonów i wydolności też poszczególnych układów, między innymi nereczek, prawda? Powiedzmy, jakie badania, bo to także jest bardzo ważne. Po pierwsze robimy badania, patrzymy, czy weźmiemy w keto, czyli robimy badanie insuliny i glukozy. Myślę, że zawsze powinniśmy robić glukozę, insulinę. Oczywiście morfologia też nam się przyda. Myślę, że taki właśnie podstawowy pakiet w ogóle przeglądu technicznego, tak? Gdzie sobie zobaczymy, jak wygląda lipidogram, który również może się zmieniać w trakcie samej tej diety ketogenicznej. Oczywiście tutaj kwestie glukozy, ale też warto jest sprawdzić naszą wątrobę i trzustkę, dlatego że problemy z wątrobą i trzustką to jest jeden z głównych takich przeciwwskazań w ogóle do tego, żeby w tą dietę wchodzić i w ogóle o niej myśleć. Czyli robimy badania podstawowe, robimy parametry wątrobowe, nerkowe, robimy badania trzustkowe, co jeszcze? Trzustkowe, nereczki oczywiście właśnie, też tak jak powiedziałeś. Wiesz co, generalnie ja bardzo lubię zawsze sprawdzać tarczycę, czyli tutaj ten panel tarczycowy, zweryfikować, co się z nim dzieje i pamiętać o tym, żeby też zrobić przeciwciała tarczycowe, dlatego że jeżeli mamy rozkręcony stan zapalny, na przykład rzędu Hashimoto, to również lepiej tutaj w takie cuda nie wchodzić. Tak, czyli wiemy o tym, że niski poziom insuliny blokuje działanie tarczycy i często ta osoba ma poczucie zimna. Wtedy trzeba zrobić sobie takie badanie RT3, czyli tego odwróconego T3, żeby zobaczyć, czy faktycznie tarczyca nadal działa, bo czasami nie działa prawidłowo na diecie ketogennej. Tak. Nawet nie tak czasami. Nawet nie tak czasami. Z ważnych różnych jeszcze takich uwag też warto jest robić sobie te, można powiedzieć, przeglądy techniczne i sprawdzać koniecznie to stężenie insuliny ze względu na to, że jest to jeden z głównych hormonów stresowych, o czym bardzo rzadko się mówi. I faktycznie u panów często mamy podwyższony poziom insuliny, pomimo tego, że intensywnie trenują i nagle jak zdecydują się jeszcze wejść w ketozę, to wcale nie rozwiąże ich problemu, tylko wręcz może wszystko pogorszyć. Więc tutaj im więcej mamy takich punktów, nad którymi możemy tak naprawdę pracować, tym lepiej. Jeszcze ostatnia rzecz to jest lipidogram, który jest także bardzo ważny. Ostatnio pojawił się taki dobry artykuł w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych, który mówił o tym, że powinniśmy sprawdzać LDL, wysokość LDL, a szczególnie ten LDL-C. I jeżeli wysoki LDL się utrzymuje, to niestety trzeba zrobić dodatkowe badania także genetyczne, o których za chwilę i być może taka osoba powinna jednak zejść z diety ketogenicznej albo też zacząć brać statyny, co nie do końca chyba ma sens. Wydaje mi się, że wchodzenie na statyny to zawsze powinna być ostateczność tak nie było tam, i lepiej tutaj faktycznie w to nie taka wchodzić. była konkluzja artykułu, też uważam, o to że chodzi. przesada. Tym bardziej, że zaraz do tego oczywiście przejdziemy, mam nadzieję, że mamy też łagodniejsze formy diety keto, które aż tak nie będą na ten LDL nam wpływać. Tak jest. No i oczywiście warto zrobić badania genetyczne. My robimy tutaj w Centrum Badania Genetyczne i naprawdę w badaniach genetycznych wychodzi, czy ktoś może jeść dużo tłuszczów nasyconych, nienasyconych, to jest bardzo istotne w diecie ketogenicznej, więc to także warto zrobić badania genetyczne na początek. Oczywiście, że tak, bo to nam po prostu ułatwi wszystko, tak? Bo wiadomo, że po ciemku jakby zawsze gdzieś trafimy, ale jeżeli mamy jasno określony cel i jakby wiemy, jak funkcjonuje nasz organizm, to zawsze jest przyjemniej. Ja wiem, że tych badań jest sporo, wydaje się, że jest dużo, ale prawda jest taka, że jeżeli chcemy wejść w dietę ketogeniczną, która jest wymagająca i chcemy mieć naprawdę z tego korzyść, to powinniśmy się dobrze przebadać. Ależ, oczywiście, jak zawsze. Natomiast faktycznie tutaj to jest taki must have, tak? Tutaj nie możemy to jest minimum. Tutaj nie możemy sobie powiedzieć, że dobra, tam jakoś dam radę. Nie, tutaj faktycznie, jeżeli chcemy się bawić w keto, to musimy bardzo dokładnie do tego podejść. Super. Dlaczego dieta keto jest taka popularna? No, przede wszystkim ze względu na to, że w krótkim czasie obiecuje nam bardzo szybkie efekty, jeżeli chodzi o utratę masy ciała. No i jakby nie było, mnóstwo tak naprawdę celebrytów jakby mówi o tym, że jest na diecie keto. My też jesteśmy dość ciekawym krajem, dlatego że u nas ta moda na dietę keto przyszła dużo później niż w innych częściach świata. Tak naprawdę chociażby w Wielkiej Brytanii to już się trochę o tym zaczęło zapominać, a u nas to jest temat nadal gorący. Dlaczego jest to prawda. To prawda. I tutaj w zasadzie wręcz czasami się dopiero zaczyna. Literatura na temat diety keto jest obszerna i niestety jest taka dosyć, powiedziałbym, już jednoznacznie opisująca, kiedy warto na nią wchodzić. Oczywiście. Już przestało być modą. Przestało. I teraz tak, jeżeli chodzi o dietę ketogeniczną, to musimy pamiętać, że to jest w zasadzie sposób żywienia, który jest od dziesiątek lat wykorzystywany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, przede wszystkim padaczki lekoopornej u dzieci. Tak I pod tym względem dieta ketogeniczna jest super. Wiemy, że ta terapia działa, nie u wszystkich, ale jak działa, to jest świetna. Natomiast tutaj to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o tym, że to jest takie postępowanie żywieniowe, które jest monitorowane cały czas i jeżeli chcemy przełożyć ten
bardzo specyficzny sposób żywienia do naszych warunków dnia codziennego, też nie możemy zapominać o tym, że to musi być coś, co powinniśmy monitorować. Czyli nawet jeżeli wydaje nam się, że kolega super schudł na tej diecie keto, to po pierwsze, jeżeli nie chcemy mieć potem problemów zdrowotnych, nie chcemy mieć efektu jojo, to zróbmy to z głową, zaczynając właśnie od tych badań, ale też monitorując się przez cały czas. Tak, o efekcie jeszcze porozmawiamy a propos makr, jak powinniśmy je dobierać. Natomiast pamiętajmy także, że początek chudnięcia na diecie keto to jest utrata wody. Woda, jak to zazwyczaj bywa na wszystkich takich magicznych dietach. Tak jest, te super takie efekty są głównie wynikające z pozbycia Dlatego, się że wody. tracimy wody i dlatego, że też pojawia się coś takiego jak ketogrypa, tak? Czyli tutaj zdecydowałem przez to, że ten organizm musi zmienić w ogóle sobie ten metabolizm i zacząć inaczej funkcjonować, no to wiadomo, że zaczyna się bardzo duże obciążenie naszego organizmu, jest pogorszenie nastroju, rozdrażnienie, ból głowy, objawy hiperzmęczenia, bólu mięśni, bardzo często zaparcia, brak siły na cokolwiek. To jest normalne i jeżeli zaczyna się coś takiego dziać, to musimy dać swojemu organizmowi odpocząć. Takie objawy bardzo często też są, jeżeli wchodzimy na jakiekolwiek inne głodówki czy posty. Więc musimy pamiętać, że jeżeli zaczyna się ten poziom takiego faktycznie dużego głodzenia, tej ketozy organizmu, to musimy tutaj dać sobie trochę na Średni czas wchodzenia w ketozę to? Wiesz co, wszystko zależy od literatury. My się tutaj już śmialiśmy z tego. U niektórych to może być miesiąc, u tych osób, które są też genetycznie zaadaptowane do czegoś takiego. Są osoby, bardzo rzadko to się zdarza, które potrafią w 2 tygodnie to zrobić, ale to są osoby, które są na przykład wyjątkowo szybko idzie, tak, że widać, że genetycznie one są po prostu zupełnie inaczej do tego przygotowane. Natomiast tak naprawdę, żeby osiągnąć ketozę, to nawet się mówi o 6 miesiącach. Tak jest i to szczególnie jeżeli chodzi o mięśnie sercowe i mięśnie w ogóle szkieletowe, to 6 miesięcy. To jest niezwykle długo i potem schodzenie też wcale nie jest takie łatwe. Absolutnie nie i tutaj to schodzenie jest bardzo ważne. My jak chcemy szybkich efektów, to nam się wydaje na zasadzie za 2 miesiące mam ślub koleżanki, muszę super wyglądać, tak? Proszę bardzo, wjeżdża dieta keto, mamy fajne efekty, a potem tak sobie myślimy, że możemy zacząć jeść tort weselny i będzie wszystko w porządku. Otóż absolutnie nie. Musimy pamiętać, że jeżeli wchodzimy w tak bardzo, można powiedzieć, radykalne sposoby traktowania naszego organizmu, to potem z ogromną miłością, krok po kroku musimy z tego wychodzić, też dając dużo czasu naszemu organizmowi, żeby on odwrócił sobie te wszystkie procesy. Bo jeżeli my go tak zastrzelimy bombą cukrową nagle, no to tak naprawdę może być jeszcze gorzej i możemy mieć problemy metaboliczne, z którymi się będziemy bardzo długo borykać. Tak, bo to jest jednym z kluczowych elementów w diecie keto jest obniżenie insuliny. Po prostu nie ma węglowodanów, albo jest bardzo niewiele, obniża się insulina i teraz proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy rezygnujemy nagle z diety keto i jemy dużo węglowodanów. No to już insulina nam wybucha. Jesteśmy zalani. I wchodzimy w zespół metaboliczny bardzo często, bardzo szybko, więc trzeba także uważać. Jak wygląda dieta keto, jeżeli chodzi o makro? Jak to mniej więcej dobierać? Wiesz co, tutaj jeżeli chodzi... różne znowu teorie na ten temat. bardzo różne, tak? Dlatego, że zdarza się tak i w takich nawet najbardziej radykalnych tutaj zaleceniach to jest tak, że 5% udziału całodziennej kaloryczności to są węglowodany, kolejne 5% to jest białko, a 90% to są tłuszcze. Więc przy takich ilościach to tak naprawdę musimy tutaj hiper uważać na to, jakie to są tłuszcze, co to będzie robiło z naszym organizmem. Tak naprawdę w takim najbardziej codziennym podejściu to się mówi o tym, że 75% to powinny być tłuszcze, 5% to powinny być węglowodany. Muszę powiedzieć, że bardzo ekstremalnie. Tak, to już hardcore, tak? Natomiast tutaj 75% i te 20%, tak jak w każdej innej diecie, to jest mniej więcej białko. I to jest takie, powiedzmy, coś do przeżycia, tak? Natomiast musimy pamiętać jedną bardzo ważną rzecz. Ja tutaj będę mocno kiwać na wszystkich panów. Proszę. I to chociażby tak jak mieliśmy okazję rozmawiać nawet z Erikiem Verdun, który jest też naszym jednym ze specjalistów tutaj działających w naszej Radzie Programowej, który jest w zasadzie takim ojcem keto i podejścia keto. On się ze mną faktycznie zgadza, że keto to jest, powiedzmy, taka ostateczność. Ja przepraszam, tylko powiem, Eric Verdun, dyrektor Black Institute, czyli takiej uznawanej za papieża longevity instytucji, która pracuje i ma najwięcej badań nad długowiecznością, więc pozdrawiamy Erika. Bardzo serdecznie. Natomiast Erik też się zgadza i tutaj mamy, chcemy, żeby faktycznie do szerszego społeczeństwa trafiała taka informacja, że jednak dieta ketogeniczna jest dietą, która jest bardzo trudna do prowadzenia na co dzień. Jest to dieta zbyt wymagająca, natomiast są lżejsze jej odmiany. Po pierwsze takie jak green keto, czyli również wchodzimy w ketozę, ale nie bazując na produktach odzwierzęcych aż tak mocno. Chciałem o nim porozmawiać, bo to jest naprawdę bardzo fajna odmiana keto. Bardzo fajna, dokładnie i zaraz sobie tutaj ją rozwiniemy. No i oczywiście wszelkiego rodzaju inne low carby, czyli te diety niskowęglowodanowe, w których nie zwiększamy aż tak radykalnie ilości tłuszczu w diecie. Są jeszcze jest taka fajna forma diety keto okresowej, czyli w ciągu miesiąca bierzemy sobie 5-7 dni i schodzimy do 50% energetycznych, kalorycznych, natomiast głównie w węglowodanach. I to też robi bardzo fajną robotę. Można coś takiego robić faktycznie, ale też wchodzenie nawet właśnie takie okresowe raz w miesiącu na tydzień na low carb może też u większości osób dać fajny efekt. Wiesz, tak naprawdę powiem Ci, że punktem wyjścia to jest poznanie organizmu, czyli jeżeli zrobimy badania, jeżeli załóżmy ja z punktu widzenia dietetyka mam szansę pogadać z taką osobą, zobaczyć jak ona
funkcjonuje, co u niej się sprawdza, co nie, to jesteśmy w stanie bardzo szybko jakby osiągnąć podobny efekt, na przykład stosując metodę postu przerywanego i do tego low carbu bez wchodzenia w ostrą ketozę. W końcu keto to jest forma głodówki tak naprawdę. Jakby nie było, oczywiście. I wtedy uczy się organizm. Zresztą takie nawet okresowe wchodzenie na keto o tyle jest dobre, że uczymy się takiej plastyczności metabolicznej. Czyli my, którzy na ogół jemy dużo węglowodanów, to jest podstawa naszej diety, nagle przestajemy mieć te węglowodany, radykalnie je wytracamy nie do końca, bo to jest jeszcze raz ważne, podkreślamy i nagle się okazuje, że organizm jest zmuszony do tego, żeby czerpać z tych odłożonych tłuszczy, co też poprawia jego metabolizm, poprawia epigenetycznie, nam się wiele rzeczy zmienia, więc to wcale nie jest takie złe. Czasowe keto czasowe, tak, pod kontrolą ale wiesz, oczywiście. takie adaptacje metaboliczne ogólnie są bardzo fajne, natomiast wiesz, pytanie, czy zawsze keto jest najważniejsze, tak low carb jest ok, natomiast dobra, trzymamy się keto w takim razie. Tak jest. Proszę powiedz mi, czy dieta keto, czy są jakieś różnice między dietą keto dla mężczyzn i dla kobiet? Czy w ogóle ja bym chciała tutaj też mocno podkreślić, że jeżeli chodzi o panów, to oni mają trochę w życiu łatwiej, ze względu na to, że czasami mamy lepiej. Czasami, bo nie aż tak trudno jest was popsuć od środka. Natomiast dziewczyny, jak wchodzą na dietę ketogeniczną, zwłaszcza nieuporządkowane, mogą sobie przepotwornie zaburzyć działanie gospodarki hormonalnej i tutaj trzeba bardzo na to mocno uważać. Dziewczyny, przez to, że jesteśmy dużo bardziej wrażliwe, cykliczne, falujemy sobie pięknie i tak dalej, to po prostu czasami złe trafienie po prostu nawet w moment cyklu z dietą ketogeniczną może zrobić straszne rzeczy. Ja preferuję u pani wprowadzanie low carbów i uważam, że to jest bezpieczniejsze. Natomiast oczywiście, jeżeli pani się decydują na dietę ketogeniczną, trzeba bardzo mocno jakby tego wszystkiego pilnować i tutaj częściej się sprawdzać. Czyli mężczyźni łatwiej wchodzą w dietę ketogeniczną? Łatwiej wchodzą w dietę ketogeniczną, potem częściej mają szybkie jojo i brzuszek. Ale... Ewidentnie, tak. Ewidentnie. To obserwujemy to cały czas. Powiedz mi, jak keto i biznes? Czy uważasz, że biznesmeni zabiegani to jest fajny pomysł, żeby wchodzili na keto? Nie. Z jednej Wiemy, strony... że ciało ketonowe bardzo uwielbia mózg, bardzo pracuje. Tak, wiele osób podkreśla, że faktycznie super, lepiej funkcjonuje. Oczywiście i to faktycznie jak minie ta faza tej gorączki ketogenicznej, to potem jest super, mamy efekt takiej świeżości, czystości umysłu, wow, w ogóle wszystko jest piękne. Tylko, że jest jedna bardzo ważna rzecz. Biorąc pod uwagę, jak funkcjonują chociażby nasi wspólni klienci, pacjenci, czyli ci, którzy są w biznesie bardzo wysoko, czyli są na wysokim poziomie, wysoki poziom wysoko stresu. Funkcjonujący, to się ładnie mówi. Oczywiście, no wiemy, co jeszcze może być wysoko funkcjonujące. Natomiast tutaj najbardziej boimy się tego, że oni nie będą mieli czasu dobrze o siebie zadbać, nie będą mieli czasu, żeby faktycznie dobrze monitorować ten swój organizm i tego wszystkiego pilnować. Bo oczywiście teraz przychodzą nam z pomocą chociażby diety pudełkowe, które oferują keto. Lepsze, gorsze, ale może być. Natomiast sam wiesz, jak wyglądają spotkania biznesowe w pracy, po pracy, jak wygląda podjadanie i tak dalej. I utrzymywanie co sobie... dają na tych spotkaniach. Oczywiście. A więc potem są kolacje. A potem są kolacje i to jest tak, że okej, fajnie, że się trzymamy keto, ale potem taka jedna kolacja, potem trochę alkoholu i jest dramat, tak? A przy diecie ketogenicznej też alkohol tutaj to jest coś... Nie bardzo. No absolutnie nie nie komponuje nam się. Dokładnie, więc tutaj tak naprawdę ta dieta ketogeniczna to jest bardzo dużo wyrzeczeń. Tak, wymagająca bardzo. Dokładnie, więc ja uważam, że biznesmeni, jak mają dużo wolnego czasu, okej, natomiast są lepsze sposoby. Dobrze, a jak sport? Uważasz, że sportowcy powinni jeść w keto? Nie wszyscy. Część sportowców i to faktycznie tych, którzy przede wszystkim mają długie dystanse do pokonywania. Jakby Tak, to jest, takie... jest grupa sportowców, którzy faktycznie na keto zyskują, czyli wszyscy ci ekstremalni sportowcy długodystansowi, maratończycy, triatloniści, tutaj keto się sprawdza. Ale u nich nawet to, o czym rozmawialiśmy, czyli to ładowanie węglowodanami dzień wcześniej, tak, czyli nie w dniu treningu i podlewanie się cukrem, tylko dzień wcześniej, też jakby z automatu troszeczkę powoduje, że ich organizm jakby wykorzystuje te głębokie zapasy wszystkie energetyczne organizmu, więc to jest w ogóle inna bajka. Oni bardzo często na dość, można powiedzieć, że klasycznych dietach nawet są w stanie wejść w ketozę, bo ich organizmy po prostu działają. Co ważne, co powiedziałaś, tak, że u nich ten upload do węglowodanów jest równie ważny. Czyli oni są tylko w keto, ale też muszą dorzucić węglowodanów. Muszą być, dokładnie tak. Bo generalnie jakby zasada jest taka, że jeżeli chcemy zadbać o te nasze mięśnie, jeżeli zależy nam na przykład na budowaniu mięśni, to dieta ketogeniczna na dzień dobry to nie jest dobry pomysł. To chciałem właśnie powiedzieć a propos normalnej siłowni. Wiemy, że na siłowni można dbać o mięśnie, przy czym, co jest bardzo ważne, trzeba bardzo dużo pić. Tak? To jest ważne. Oczywiście i to generalnie przy ketozie jakby musimy pamiętać, że tej wody musi być bardzo dużo, jak chcemy zadbać o mięśnie, trenując bardzo dużo wody. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli już mamy masę i chcemy mieć rzeźbę, to lepiej jest czasami zacząć od low carbu, a nie od ketozy, dlatego że możemy przy źle prowadzonej ketozie zacząć też spalać za szybko białka mięśniowe i po prostu nie będziemy mieli tak fajnego efektu. Dokładnie. No i jeżeli chcemy nabrać masę mięśniową, to do tego trzeba zwiększyć liczbę białka, a to już się robi dużym problemem. To już robi dużym problemem przy diecie ketogenicznej, tym bardziej, że żeby faktycznie białko było wykorzystywane do funkcji budulcowych,
insulinowych, ono jednak się trochę musi spalić w tym ogniu węglowodanów, czyli najpierw musi pójść ta energia i potem fajniej się budujemy. To nie muszą być duże ilości węglowodanów, bo ja nie zachęcam do tego, żeby węglowodany były podstawą naszej diety, bo to nie jest fajne po prostu i to nie jest zdrowe. Natomiast jesteśmy w stanie to zrobić mądrzej i z fajnych źródeł po prostu te węglowodany czerpać. Jeżeli mówimy o sporcie, bardzo ważne jest pojęcie czegoś takiego jak wsteczny upload węglowodanowy, czyli rano keto, na obiad keto i wieczorem jemy węglowodany. Dokładnie Dlaczego? tak. Dlatego, że faktycznie nasz organizm będzie sobie wykorzystywał trochę te węglowodany, Szczególnie przy odkładając dużych, o ile trenujemy wieczorem, bo to jest jeszcze bardzo ważne, by dodać. Tak, więc jeżeli sobie trenujemy wieczorem, on sobie to wykorzysta faktycznie do tego treningu, do tego, żeby prawidłowo zarządzać energią, a potem możemy sobie w tą ketozę znowu. I ważna jest informacja taka, że rano i w południe wrażliwość insulinowa jest nieco wyższa, natomiast wieczorem ona spada. A więc wtedy możemy faktycznie te węglowodany nie odłożyć w tkankę tłuszczową, tylko wykorzystać do tej energii, którą wyczerpaliśmy w czasie trenowania. Dlatego też jest bardzo ważne, żeby w takim życiu codziennym, jeżeli na przykład nie chcemy wchodzić w keto, a chcemy poprawić jakby tą wrażliwość tkanek na działanie insuliny, zawsze pamiętajmy, że największą świętością jest to, żeby śniadanie było wytrawne, a nie słodkie. I faktycznie w momencie, kiedy to śniadanie będzie takie białkowo-tłuszczowe, bez zbędnego dopychania bułeczką, to wtedy ten nasz organizm będzie sobie radził z tym dużo lepiej. Ten taki większy posiłek, czy to będzie lunchowy, czy obiadowy, ale jednak on też powinien być konkretniejszy. Czyli tutaj też nie makarony, no bo co to facet, który ciągle makarony je, tylko jednak zadbajmy o to. No chyba, że mieszkam we Włoszech, to tam to czasem można. Ale tam też pamiętamy o tym, żeby jeść zawsze warzywa, tak? Czyli wtedy możesz sobie na przykład zamówić piękny kawał ryby albo owoców morza, jakąś ośmiornicę, do tego furę warzyw i też będzie fajnie, tak? I też będziesz męski. Więc pamiętajmy o tym, żeby troszeczkę inaczej sobie planować te posiłki i będzie okej. Jeszcze mam takie pytanie, dlatego że spotkałem się z taką opinią, że są tacy ekstremiści na keto, którzy nie używają warzyw w ogóle. I oni korzystają z różnego rodzaju probiotyków, które zawierają bakterie, kultury bakteryjne. Co o tym myślisz? Nie. Czy w sensie jakby umówmy się, Nie idziemy w ekstremę, to ja wiem. Po pierwsze, to jest zbyt duże ekstremum. Po drugie, jakby my bardzo mało nadal wiemy na temat jakby funkcjonowania naszego organizmu. Ale jedną z rzeczy, której możemy być pewni, to to, że nasz organizm potrzebuje urozmaicenia. I po to my mamy jeść różne rzeczy z różnych grup kolorystycznych, z różnych grup produktów, żeby nasz organizm mógł sobie wyciągać to, czego potrzebuje. Tak? Mogę się założyć, że nawet jeżeli byliśmy ludźmi pierwotnymi, to też nie jedliśmy w kółko tylko i wyłącznie kopyt albo kawałka miecha, tak? Tylko jednak coś tam czasem trzeba było jeszcze doskubać, żeby było ok. Więc ja uważam, że lepiej zawsze bazować jest na źródłach naturalnych i jeść nawet bardzo mało warzyw. To mogą być głównie warzywa liściaste, które w ogóle są już wyczyszczone tak naprawdę z węglowodanów, czyli żadnej tutaj skrobi nie będziemy mieli, ale jednak niech to będą produkty naturalne, a nie wszystko tak naprawdę tylko i wyłącznie suplementacyjne, no bo to nie jest zdrowe na dłuższą metę. Czy mamy jakieś informacje na temat wydolności libido u mężczyzn, którzy są na keto? Czy coś się może spotkałaś na ten temat? Czy to jest lepiej, gorzej? Nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, czy się spotkałam. Medycznie powiesz. Tak. Generalnie jakby zasada jest taka. Oczywiście, jeżeli facet jest osłabiony, na pewno w tym pierwszym trybie, no to wiadomo, że libido też będzie dużo gorsze. Będzie, wiem, znamy takich, którzy narzekają bardzo. To jest trudny okres dla mężczyzn. To jest bardzo trudne i to jest też często... Libido zero. Libido zero i to jest też często moment, kiedy panowie rezygnują z kontynuacji, bo jakby mówią, dobra, nie dam rady. Wtedy wchodzi w grę partnerka i mówi, chłopaku, jak chcesz się bawić, to beze mnie. Wracaj, tak, wracaj do normalnego jedzenia. Co to ma być? Natomiast generalnie, jeżeli już dochodzimy do tej fajnej ketozy, kiedy wraca ta pierwotna siła organizmu i tak dalej, to wiadomo, że te nasze potrzeby mogą być dużo większe. Jak chudniemy, to ten nasz organizm też jest mniej, można powiedzieć, obciążony, więc siłą rzeczy też będziecie mieli ochotę większą i wydolność i sprawność. Także tutaj, wiesz, to trzeba jakby patrzeć na kilka aspektów, że to nie tylko i wyłącznie samo wejście w ketozę, tylko sam fakt redukcji masy ciała i tak dalej. Na koniec dnia jak jest dobrze zrobiony, no to myślę, oby działało. Rozumiem, tak, oby działało. Okay. No. Czy kawa i keto? Wiesz co, z tą kawą to jest tutaj bardzo różnie, tak? Bo część osób mówi, że jeżeli to jest czysta kawa, to okej, a część osób mówi, że jeżeli kawa, to tylko i wyłącznie turbo, tak? Czyli musi być tam MCT, ten olej dorzucony, czyli te średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które po prostu się trochę lepiej wchłaniają i szybciej, tak? Natomiast ja nie do końca jestem zwolenniczką takiego picia tłuszczu. Są osoby, które się po tym bardzo dobrze czują, ale też uważam, że absolutnie nie dla wszystkich. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma problemy takie jak bardzo popularne w Polsce, reflux, zgaga, bóle żołądka, czy chociażby zaparcie, czy inne problemy z jelitami, to będzie nam po prostu robiło przepotworną krzywdę i będzie tylko gorzej. To ostatnie pytanie jeszcze. Suplementacja
konieczna suplementacja w trakcie keto? Czy w ogóle jakby zaczniemy od tego, że keto to jest dieta, która jest bardzo często niedoborowa i obcinamy sobie tutaj tyle różnych grup produktów, że bardzo często tracimy jakby bardzo dużo takich, możemy powiedzieć, że podstawowych źródeł. To jest must have, bo to jest kilka takich rzeczy, które absolutnie musimy suplementować. Na pewno kwasy omega-3, tutaj tak żeby jest, to działanie... Żeby wyrównać szóstkę i dziewiątkę. Tak. Oczywiście, żeby to działanie przeciwzapalne było konkretne. Ja uważam, że cynk, selen koniecznie, zwłaszcza z punktu widzenia faceta, dlatego że jak ograniczamy sobie produkty zbożowe i większość innych produktów, to nie mamy skąd tego czerpać tak naprawdę, a z punktu widzenia funkcjonowania naszego zdrowia, odporności, libido, no to ten cynk i selen są bardzo ważne. A im mamy wyższe libido, im bardziej jesteśmy, tym selenu powinno być u panów więcej. Oczywiście, tak. Więc tutaj to jest konieczne. Witaminka D, zwłaszcza jeżeli przesadzamy tutaj z ilością mięsa, ale ogólnie po prostu jako taka podstawa naszego funkcjonowania. Ja też lubię wchodzić w antyoksydanty i magnez, ale to oczywiście zależy i tutaj też fajnie jest robić sobie te badania i dobierać odpowiednie... Jod na tarczyca. Tak. Bardzo często także zapominana sprawa, czyli jod, musimy sprawdzić, jaki mamy poziom jodu i suplementować. I koniecznie suplementować, ale to też w porozumieniu z lekarzem, bo to mogą być suplementy, a może się okazać, że już trzeba wejść tutaj w leki nawet, prawda? Ale takie podstawowe zasady jak wybieranie jodowanej soli, tutaj podkreślam, że bardzo często ta piękna, różowa, himalajska, droga sól nie jest jodowana, więc musimy czytać, która sól jest jodowana, która nie. No i też nie bójmy się skorupiaków wszelkiego rodzaju i ryb. Wspaniale. Czy coś jeszcze mogłabyś dodać a propos diety keto, takich, co jest ważne z punktu widzenia męskiego na tej diecie? Czy w ogóle ja bardzo bym chciała prosić Twoich tutaj odbiorców i słuchaczy, ale w ogóle wszystkich facetów. To może do kamery od razu. Od razu do kamery. Szanowni panowie, bardzo Was proszę, żebyście nie podążali tylko za modą i za tym, co usłyszeliście na siłowni, ale podejdźcie do tego fajnie, bo jeżeli chcecie być super wojownikami, super libido do końca swoich dni, to najlepiej jest zrobić dokładny przegląd techniczny i zaplanować swoje żywienie na bardzo fajnym, świadomym poziomie. To ostatnie pytanie. Czy dieta keto jest hot czy not? Takie zadam Tobie pytanie posz. Posz. Hot, jak prowadzimy faktycznie się z kimś za rękę. Nie jest zła wcale, tylko musi być mądrze prowadzona, dobre badania, ktoś, kto nas zna, kto nam dobrze doradzi, robimy regularne badania, pamiętamy o suplementacji, to jest wtedy hot. Jest hot. Not, jeżeli wydaje nam się, że to jest tylko szybki sposób na schudnięcie i nie mamy czasu, żeby się tym zająć, bo tak naprawdę jeżeli nie zajmiemy się sobą, to keto może nam zrobić potworną krzywdę. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję Państwu, do zobaczenia.